Pieniądze też są energią. Nie oceniamy, nie śmiejemy się z nikogo, tak ma być. Wredny szef, który zawsze był wredny, nagle przestanie być wredny, ale dla wszystkich innych dalej będzie wredny, ale dla ciebie już nie. Jeżeli się czegoś boimy, to zawsze dostaniemy potwierdzenie, że nie powinno się czegoś robić, nie powinno się w coś wchodzić. Im bardziej będziecie nalegali na to, żeby oni się zmienili, tym tej zmiany będzie wam trudniej zauważyć. Więc jest wielu autorów, którzy mają swoje powody, żeby nie pokazywać całego tego obrazka. No, to, co zasiejemy, to zbieramy. To nawet w Biblii o tym pisano. Mamy energii po szyi, to my patrzymy na wszystko przez ten pryzmat. Nie? Ja, jak wszystko fajnie, kolorowe, a ta druga osoba tego nigdy nie zobaczy. Tak jak wam wspomnieliśmy, warto wiedzieć, kogo się słucha, może tak, bo przez to, wiadomo, rozwijamy się duchowo, wkraczamy na tą ścieżkę rozwoju duchowego, zaczynamy szukać różnych źródeł, wiele rzeczy czytamy, wiele rzeczy słuchamy. Osób, które mówi o duchowości, są tysiące. W Polsce, jak nie dziesiątki tysięcy. Na całym świecie są miliony. Ale warto cedzić tą wiedzę i warto wiedzieć, w jaki sposób to robić. Bo wiele osób mówi o rozwoju duchowym, a sami są na poziomach, no, powiedzieć, że poniżej 200 to by było mało, ale wypowiadają się w temacie, nie mają nic przeciwko temu. I tu już nawet nie chodzi o samo mierzenie poziomu świadomości, ale to, co mi dało, to zrozumienie, kiedy wiemy to, co jest dla nas prawdą i mamy ten dostęp do tej wiedzy z najwyższego zrozumienia, to wtedy możemy po czyichś słowach od razu poznać, gdzie on jest. Nie musimy już mierzyć jego poziomu świadomości. Mi na przykład wystarczy, że z kimś porozmawiam i on powie parę zdań na jakiś dany temat, ja już wiem, gdzie on jest. Zresztą też sami czujecie na przykład, nie? Bo to się czuje energetycznie, ale tak, pewne słowa, pewne zdania albo pewne podejście do różnych tematów już Czasami wystarczy da słowo wiele. jedno Tak. i już wiemy, gdzie ta osoba jest i warto mieć taki swój własny detektor bezpieczeństwa, bo wiele ludzi mówi różne rzeczy i niekoniecznie one są prawdziwe na ten czas, bo może one były prawdziwe kiedyś, może nigdy nie były prawdziwe, ale na ten czas na pewno już nie są i warto mądrze sobie i świadomie dobierać osoby, od których tą wiedzę czerpiemy, po to, żeby sobie nie utrudniać pewnych rzeczy, żeby nie komplikować, żeby nie dokładać kolejnych teorii, kolejnych koncepcji, bo to tylko powoduje chaos i co prawda nigdy nie możemy się cofnąć, jak ja to mówię, ale powstrzymuje nas to w pewien sposób, że kręcimy się w kółko, zamiast wreszcie pójść do przodu. I też o tym będziemy między innymi mówili, jak to robić i Jak wyciągać te wnioski. Jak wyciągać te wnioski i ta umiejętność widzenia, kto gdzie jest, kto co mówi i nawet sama rozmowa z taką osobą pozwala na dopasowanie się jakby energetycznie do danej osoby. My też zawsze mówimy, że na naszych warsztatach zbiera się zawsze nieprzypadkowa grupa osób, która mniej więcej prezentuje podobny poziom świadomości i wtedy my też możemy z tego poziomu świadomości mówić i to wszystko ładnie się spina, rezonuje i dlatego rezultaty są takie, jakie są. Bo jak spotkacie kogoś na ulicy i wy będziecie na poziomie na przykład 400 czy 500, a on będzie na poziomie 50, to on nie zrozumie ani jednego słowa z tego, co wy do niego mówicie, mimo że będziecie mieli szczere chęci i chcieli mu jak najbardziej pomóc. Żeby mu pomóc, to teoretycznie albo musielibyście zejść do 50 i tam mu tłumaczyć, ale to nic nie zmieni, albo starać się go wciągnąć na 500, tak. Ale to jest też sensowna praca. To jest tak zwana empatia, kiedy spotykamy kogoś, kto jest na przykład na poziomie strachu albo na jakimś poczuciu winy, tak? czy siedzi we wstydzie. Znaczy to są takie, znaczy nieumowne, tak, takie ogólne tutaj grupy, tak, u Hawkinsa, bo to możemy, że tak powiem, głębiej zejść i bardziej zanalizować. Tutaj tego nie zrobimy akurat.
ale jeżeli spotykacie kogoś właśnie, kto ma takie ogromne poczucie wstydu, martwi się, że coś zrobił, analizuje, a co ten ktoś miał na myśli, a dlaczego tak powiedział, a i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wy zejdziecie tam, gdzie on jest, czyli wejdziecie empatycznie w rozmowę z tą osobą, to wy wytracacie swoją energię w ciele. Nie tylko w ciele oczywiście, nie? Ale tak, żeby zobrazować. Jeżeli macie na przykład, nie wiem, popas energii i wchodzicie w czyjś wstyd, to znaczy, że wytrącacie swoją energię po to, żeby poczuć to, co czuje ta druga osoba, czyli energię w stopach tylko. Nie jesteście w stanie wyciągnąć ani siebie, ani jej potem przez długi czas. Znaczy, jej to nigdy nie wyciągniecie, ona sama musi się wyciągnąć, ale sami musicie, że tak powiem, tutaj trochę odchorować. Jak to się objawia? Często na przykład sennością, zmęczeniem, no to, że macie sami zły nastrój, to jest kolejna taka rzecz, nie? Że łatwo być rozstrojonym, rozdrażnionym, poczuć się obrażonym i tak dalej. Więc empatia to nie jest najlepszy kierunek, nas tego uczą, ale to już wiecie, że tego, co uczą w szkołach, to na razie można sobie odstawić na półkę. Tutaj warto nauczyć się czegoś innego. Czyli wtedy, kiedy spotykamy taką osobę z naszego poziomu, podjąć decyzję, która będzie najlepsza dla tej osoby. Nie dla nas, dla tej osoby. Bo ta osoba jest naszym przedłużeniem, to i tak wiecie, nie? Że wszystko, co czynicie wobec niej, robicie też dla siebie. Dlaczego na przykład, wrócę do tego zdania, to co mi Paweł często podpowiada, weź pogadaj, zapytaj, bo ja często oczywiście zadaję pytanie, czy to przyniesie jakieś rozwiązania i tak dalej. I oczywiście zawsze dostaję odpowiedź, że tak, przyniesie rozwiązanie, to konkretne, mam rozwiązania przed oczami. Ja Paweł mówi, zadaj lepsze pytanie, czy to będzie dobre dla tej drugiej osoby. Często jest nie, bo możemy o tym zapominać, że jak my jesteśmy, powiedzmy, mamy energii po szyję, to my patrzymy na wszystko przez ten pryzmat, nie? Jak wszystko fajnie, kolorowe, a ta druga osoba tego nigdy nie zobaczy. I tak jak Magda powiedziała teraz, że musicie sobie uświadomić, że jesteście wszystkim, a wszystko jest wami. I to, co widzicie, to jest ten obraz, który wasz projektor wyświetla. I ten projektor, który jest właśnie zasilany waszymi uczuciami, emocjami i tak dalej. I on wyświetla tą rzeczywistość, ale ta rzeczywistość to ona nie jest, tu nie ma nic rzeczywistego tak naprawdę. Można ją porównać do, nie wiem, czy jak oglądaliście Star Trek i tam albo w Gwiezdnych Wojnach pokazywało się takie hologramy ludzi. Czasami jak mieli, albo gdzieś się przenosili. To ta nasza rzeczywistość to jest taka, można powiedzieć, hologram, to jest holograficzna rzeczywistość i tej rzeczywistości nie jesteśmy w stanie zmienić poprzez walkę, ani poprzez staranie się, ani poprzez namawianie, bo jedyne, co będziemy robić, to będziemy to zasilać. Dlatego jeżeli mamy jakieś osoby w naszym otoczeniu, które chcemy zmienić, albo chcemy, żeby one były inne, stały się inne, my często naciskamy, często próbujemy, jak nie z jednej strony, to z drugiej, ale to może wywrzeć odwrotny efekt, bo zasilamy to, czego w tych osobach nie chcemy, bo na tym się skupiamy. I w efekcie może to dać rezultat jeszcze gorszy, że te osoby będą się zachowywały jeszcze gorzej, a nie lepiej. A przecież nasze założenie było, że chcemy, żeby się zachowywały lepiej. I to nie ma znaczenia właśnie, czy to jest mąż, czy to jest żona, brat, sąsiad, szef pracy, teściowa, czy ktokolwiek inny. Im bardziej będziecie nalegali na to, żeby oni się zmienili, tym tej zmiany będzie wam trudniej zauważyć u nich, bo oni mogą się gdzieś tam zmieniać, ale u was zawsze będzie ta presja, to parcie na to, że te osoby nie są takie, jakie wy byście chcieli, żeby one były. No. A z drugiej strony na przykład, bez względu, bo to jest tak, jeżeli ktoś na jakimkolwiek poziomie ktoś siedzi, to w ogóle nie ma znaczenia, nie? My tutaj nie oceniamy, czy ktoś jest głupi, czy mądry. Nie, ktoś po prostu ma takie spojrzenie, nosi dzisiaj takie okulary, więc widzi świat przez taki pryzmat. Tylko tyle. Chcemy tutaj jakby zwrócić waszą uwagę na to, że nie oceniamy, nie śmiejemy się z nikogo, tak ma być. Tam, gdzie ktoś wybierze, tak ma być. Jak zdecyduje, że zmienia swój poziom, okej. No to jak, możemy, tu pojawić się też pytanie, jak w takim razie zmienić, skoro nie siłą? Ale to za chwilę, to za chwilę, to później.
teraz tak, jeszcze chciałam spojrzeć na to przez pryzmat osoby, która to postrzega, która to widzi i rozumie. Kiedy my zadajemy pytanie z naszego poziomu świadomości, to jesteśmy w stanie odebrać odpowiedź też tylko z tego poziomu. Bardzo często. Czyli na przykład, jeżeli ja zadaję pytanie, siedząc w strachu na poziomie 100, to wszystko, co usłyszę od innych ludzi, bez względu na to, jaki jest ich poziom świadomości, będzie przechodził, bo to jest, słuchajcie, bo to jest tak jak, do czego mogę to porównać? Że idzie sygnał, nie? I on przechodzi przez jeden filtr, drugi, trzeci, piąty i dociera do mnie. Więc to, co do mnie dociera, będzie tylko i wyłącznie potwierdzeniem i odpowiedzią na mój strach. Jeżeli się czegoś boimy, to zawsze dostaniemy potwierdzenie, że nie powinno się czegoś robić, nie powinno się w coś wchodzić, nie powinno się angażować i tak dalej, bo jest ryzyko. Więc dlatego też warto pracować ze swoim poziomem świadomości, jeśli na to się decydujesz teraz, żeby właśnie ta nasza receptywność, ta nasza odbiorczość, jakby rozumienie tych wszystkich informacji, które świat nam przekazuje, była właśnie taka, która nam coraz bardziej będzie pomagać, nie? Bo załóżmy, że zastanawiam się, czy pójść do cukierni, ale boję się, że przytyję. Nie? No i pytam moją mamę, mamo, co sądzisz o cukierkach? No, słyszałam, że mogą się zęby popsuć. O, nie powinnam pójść. Potem pytam Pawła, Paweł, a co ty sądzisz o WZ-kach albo kremówkach? A Paweł, takie tłuściutkie. Ja, tłuste, to znaczy, że przytyję, to nie idę, nie? Więc słuchajcie, jemu chodziło o to, że tłuściutkie, że smaczniutkie, tak? A ja w tym widzę już ryzyko przytycia. Więc wszystkie informacje, jakie do mnie dotrą, będą właśnie z tego poziomu świadomości, na którym ja siedzę, nie? Także warto z tym pracować, warto to obserwować i warto do tego jakby świadomie z poziomu, z pozycji obserwatora do tego podchodzić. I to znowu się łączy jeszcze raz z tematem wiązania butów. Nikt nie jest w stanie cię wyciągnąć z tego. Czasami mówimy, że są jacyś terapeuci, czy mentorzy, czy coachowie, którzy tak fantastycznie wyciągają cię do góry. To nie on jest fantastyczny, tylko ty jesteś gotowy, żeby przyjąć informacje od niego. To nie jest, oczywiście ktoś, kto się szkoli i tak dalej, musi być dobry w swoim fachu, ale jeżeli przychodzi do takiego coacha osoba, która absolutnie nie wierzy w nic, że cokolwiek mu pomoże, to ten coach będzie długo pracować z tą osobą. A jeżeli przychodzi osoba, która mówi, dobra, walę to, jedziemy z tematem, przerabiamy, jest nastawiona na pracę na przykład, albo na efekt, czy cokolwiek innego, to tutaj ten proces będzie dużo prostszy. Więc to jest nasza odpowiedzialność i nasz poziom świadomości, tak, który nam pozwala na coś albo nie pozwala na coś. Oczywiście, znowu, jeżeli każda osoba, którą spotykamy w naszym życiu jest po coś, ona zawsze zasieje jakieś ziarenko, nie? Także każda książka, którą przeczytaliście, to już jest ziarenko. Każde zdanie, które usłyszeliście, czy w telewizji nawet, czy gdziekolwiek indziej, to jest ziarenko. No i tych ziarenek mamy dużo. Niektóre kiełkują szybciej, niektóre kiełkują mniej. Ale pamiętajcie, ponieważ istniejemy tylko my, to jest nasza pełna odpowiedzialność za to wszystko. Więc nawiązując tutaj do tematyki ziarenek, to co zasiejemy, to zbieramy. To nawet w Biblii o tym pisano. Więc wszyscy ci, co są naokoło nas, to jedynie pokazują nam te plony, czyli to jest zebrany plon, który my sami zasialiśmy. I to, co my możemy zrobić, bo powiedzcie, to jak w takim razie? To nie jest łatwa część dla niektórych, ale znaczy jest proste, ale nie jest łatwe, jak to mówią. Bo tak, jeżeli my coś nazwiemy trudne, to będzie trudne. Jeżeli coś nazwiemy łatwe, to od razu jest dużo prościej. Nie, to ile znacie takich przypadków, że ktoś nie wiedział, że się nie da i zrobił, prawda? Mówię niełatwe, bo każdy doskonale wie, o co w tym chodzi, ale nie każdy jest w stanie to wcielić w swoje życie, bo tylko jedynie poprzez pokochanie tych plonów, poprzez bycie wdzięcznym za te plony, poprzez zaakceptowanie przede wszystkim tych plonów, bo musicie pamiętać, że to wy sami zasialiście. To, co zasiejecie, to zawsze zbieracie. To nie jest tak, że ktoś wam coś zrobił, to wy to robicie.
I kiedy te plony do was przychodzą w postaci na przykład nieprzyjemnej rozmowy z waszym szefem, albo jakiejś kłótni z partnerem, albo z dzieckiem, albo z kimkolwiek innym, jeżeli wy wejdziecie w to i to zasilicie, to tylko i wyłącznie dajecie energię tym osobom do tego, żeby one dalej to robiły. Bo wy je zasilacie. To nie jest tak, że oni to robią wam, to wy je zasilacie waszą energią. Jeżeli tego nie odetniecie, ale nie na zasadzie ucieczki, walki i tak dalej, i odcięcia, tylko na zasadzie zaakceptowania, na zasadzie objęcia, pokochania, pozwolenia, żeby to było, to jedynie wtedy jest szansa, że... Znaczy nie jest szansa. Dopiero wtedy to może się zmienić. Dopiero wtedy ten wasz kontrakt wygasa, bo już nie ma potrzeby dalej być, skoro wy już nie reagujecie, nie rezonujecie z tym, co oni wam mówią. I to jest tak, że mogą się tutaj zdarzyć dwie rzeczy. Albo ta osoba, czy załóżmy ten pijaczek spod sklepu, czy ta osoba, która wam zaszła wyjątkowo za skórę, albo odejdzie z waszej tak zwanej rzeczywistości, albo się zmieni. Bo są dwie tylko możliwości. Bo wy wtedy, trzymając ten wasz wysoki poziom świadomości, przeskakujecie do tej rzeczywistości, w której albo tej osoby już nie ma, bo nie ma potrzeby, żeby ona była, albo ona się wtedy faktycznie zmieni, ale to ta zmiana musi zacząć się w was wcześniej. I na pewno wiele razy to doświadczyliście, chociażby na przykładzie tego, jak z biegiem lat, z biegiem waszego rozwoju, jak zmienia się wasz punkt postrzegania, niektóre osoby z waszego życia odchodzą. I myślę, że wiele mieliście takich przypadków, że wiele osób było w pewnym momencie, gdzie wydawało wam się, że to są osoby niezastąpione, a teraz już ich nie ma, nawet o nich nie pamiętacie, ale za to na ich miejsce pojawili się nowi. Pojawili się ci, z którymi rezonujecie, którzy są na podobnych falach, jak wy jesteście, z którymi na podobnej częstotliwości. No właśnie, to znowu ten wieżowiec, który ja wspominam, nie? Jak mieszkasz na 10. piętrze, ten wieżowiec nie ma windy ani schodów, nie jesteś w stanie spotkać nikogo, kto żyje na piętrze drugim albo 100, prawda? Tylko, tak powiem, poruszasz się na tym swoim 10. I Kasia tutaj zadała pytanie, jeśli osoba na niskim poziomie, jest na niskim poziomie, i na tym niskim poziomie odchodzi z tego świata, czy to znaczy, że ona sobie tak właśnie wybrała? Słuchaj, ona sobie wybierała nie z poziomu niskiego, tylko wybierała sobie z poziomu tego, na którym wszyscy jesteśmy. Czyli my jesteśmy na poziomie 1000+. Bo pamiętajcie, że my nie jesteśmy tutaj tymi, za kogo się uważamy. Czyli nie w przypadku do ciebie, ty nie jesteś Kasią Januszak, tylko jesteś jedną z wersji takiej, którą sobie wybrałaś jako dusza. A u duszy nie ma tam poziomu świadomości. Ona nie wpada w lęki, depresję i tego typu stany. Jej nie jest żal, jej nie jest smutno. Pewnie, jak ktoś odchodzi, Być może to... nawet się ona nie cieszy, bo ona po prostu jest. I ona jest tą energią miłości tego wszystkiego, co jest. Więc ta osoba, schodząc tutaj, wybrała sobie dokładnie takie doświadczenia, jakie sobie zawsze wybiera. Jakie sobie wybiera? Wybiera sobie takie doświadczenia, jakie ma tutaj doświadczyć, jakie ma przeżyć. I my często do tego nawiązujemy, że każdy z nas już jest na tym poziomie 1000+. Tylko jedyne co, to my o tym zapomnieliśmy. I to jest kwestia nie nawet nauczania się ani nowej wiedzy, tylko po prostu przypominania sobie tego, co zawsze wiedzieliśmy. Dlatego tak ważne jest zwrócenie się ku sobie. I dlatego tak ważne jest też pokochanie tych wszystkich tak zwanych naszych katów, czy to alkoholików, narkomanów i tak dalej, ponieważ to też są tylko i wyłącznie nasze emanacje. I co ciekawsze, jeżeli wy to zaakceptujecie i wy to przerobicie, to ta osoba na przykład dla innych dalej może pełnić rolę alkoholika, narkomana, bo ona będzie swoje zadanie pełniła, ale dla innych osób. Dla was już nie będzie, bo swoją rolę odegrała taką, jaką miała odegrać, wasz kontrakt zostaje rozwiązany i każdy idzie w swoją drogę. A dla innych dalej ona może być nieprzyjemna. Dlatego to jest takie ważne, żeby mimo wszystko starać się po prostu być w tych wyższych poziomach świadomości, ponieważ nawet jeżeli dla innych osób nic się nie zmieni, to dla was może się zmienić wszystko. I podejście innych osób do was też się zmieni. Mimo że ta osoba, na przykład wredny szef, który zawsze był wredny,
nagle przestanie być wredny, ale dla wszystkich innych dalej będzie wredny, ale dla ciebie już nie. Tylko dlatego, że ty jesteś już na innej częstotliwości, w innej rzeczywistości, tak naprawdę w innej linii czasowej, gdzie ten szef jest dobry. Ewentualnie ten szef może zniknąć, pojawi się inny, który będzie dużo bardziej życzliwy, bo tak też może być. Ale zawsze wszystko się zmieni, jeżeli tylko będziemy wysyłali i rezonowali z tą najwyższą częstotliwością, w jakiej w danym momencie możemy być. No właśnie. Więc jeszcze raz przypomnę, znaczy może nie przypomnę, ale zwrócę uwagę. Kochani, jakby nie oceniamy tutaj, nie? Czy ktoś ma niski poziom, czy wysoki, bo to jest tylko kwestia uznaniowa. Każdy jest tam gdzie wybrał sobie być. Nie? I przychodzi w takiej formie, w jakiej wybrał, prowadzi życie w takiej formie, jakiej wybrał i odchodzi w takiej formie, w jakiej wybrał. To tylko nasz umysł, czyli nasze ego coś ocenia, nie? To jest, zawsze będę mówić, że ego to jest taki Facebook. Like, dislike, like, dislike. Po prostu tak działa. Dlatego Facebook jest tak popularny, bo on jest kalką tego, co nam w głowie siedzi. Nie? Że my ciągle musimy coś nazywać i oceniać, nazywać i oceniać. Kinga zapytała, czy książki Newtona są dobre. Są dobre, ale on nie pokazuje wszystkiego. Tam jest fragment tylko pokazany tego, jak rzeczy się mają. Dużo jest takich osób, czy książek, że tam jest dużo prawdy w nich, ale to są takie gdzieś tam właśnie, jak my to nazwaliśmy, puzzle porozrzucane, które by trzeba sobie długo kompletować i być może się skompletuje, a być może nie. To tak samo jak na przykład, jeżeli jesteście w klimacie galaktycznych rodzin albo teorii spiskowych tak zwanych, jeżeli czytacie Zachariah Sitchina albo Davida Icke'a, to oni też tam nie powiedzą wszystkiego, nie mówią wszystkiego, tam jest tylko fragmencik. Nie? Więc jest wielu autorów, którzy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, mają swoje powody, żeby nie pokazywać całego tego obrazka. I te powody są różne. Dwa takie najczęstsze to są takie, że po pierwsze wiedzą, że jeżeli ktoś jest gotowy na przyjęcie tego całego zrozumienia, to sam do tego dojdzie. Po prostu to się pojawi jako tak zwana prawda objawiona w ich życiu i wcale nie trzeba im tego mówić. A inni twierdzą, że tylko nielicznym jest się w stanie pokazać cały obraz, bo tylko oni będą w stanie to udźwignąć. Nie? Napiszcie jedną rzecz, która z wami zarezonowała, z którą, co dzisiaj ze sobą bierzecie. Tak, co dzisiaj ze sobą bierzecie. Empatia, uważać. Zależy, z jakiego poziomu z tej empatii wchodzimy, tak? Bo jak jesteśmy w tych wyższych poziomach, no to ta empatia jest naturalna, że cały czas praktycznie występuje. Słuchajcie, jak jesteśmy na bardzo wysokich poziomach świadomości, to dzieje się zupełnie co innego. Jak spotykamy kogoś, kto jest taki podupadły, powiedzmy, to tam jest na chwilę wejście i od razu wyjście z tego poziomu, ale to wymaga naprawdę dużego doświadczenia i naprawdę wysokiego poziomu energii we własnym ciele, że jesteśmy w stanie wejść, nie wytracając swojej energii i kogoś pociągnąć, ale to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy i nad tym warto się tutaj więcej popracować. Pochylić. Dusza nie ma depresji, nie smuci się. Tak, co jest zupełnie co innego jeszcze. Dusza jest miłością, dusza jest radością, dusza jest spokojem, zabawą, wszystkim, co jest wspaniałe.